Zanim przejdziemy do wojny Rzeczypospolitej z Turcją, wiele ważnych wypadków przyczyniło się do niej pośrednio wcześniej. Jakie to były wydarzenia? Szwedzi, widząc słabość Rosji, zajęcie Moskwy przez Polaków, ale też kapitulację polskich wojsk tam rezydujących, podejmują decyzję o ataku na ten kraj. Oczywiście nie oznacza to, iż nasze wojska przestają ingerować w sprawy moskiewskie, ale kolejne wyprawy Chodkiewicza już nie przynoszą pożądanego skutku, a trwająca wojna pomiędzy naszymi sąsiadami wraz z biegiem lat doprowadza obie strony do szukania rozwiązań pokojowych. Nieoczywistą, zakulisową rolę odegra tutaj Holandia wraz z Anglią, które tak naprawdę nie chcą po pierwsze zakończyć wojny polsko-szwedzkiej, a po drugie chcą utrzymać kontakty handlowe z Rosją. Rozwiązania pokojowe są niekorzystne dla Rzeczypospolitej, chociaż pomimo odrzucenia Cesarstwa Rosyjskiego od Morza Bałtyckiego, to nadal może ona utrzymywać swoje filie handlowe w Sztokholmie i handlować z Europą Zachodnią, co uderza w nasze interesy. Już niedługo będzie to oznaczać nowe współdziałanie naszych sąsiadów na naszą niekorzyść i również ostateczny upadek planu Zygmunta III Wazy o zajęciu Rosji i uderzeniu na Szwecję. Rok 1617 to wybuch kolejnej wojny polsko-szwedzkiej. A przecież na południowym wschodzie już iskrzyło z Tatarami oraz Turcją. Scenariusz był bardzo podobny do tego z poprzedniej wojny w Inflantach, gdzie Szwedzi zaskakują nasze siły, zajmują znaczny teren, ale później budzimy się, przeciwdziałamy i odzyskujemy w większości utracone terytorium. Ale jakby nie było, jest to kolejny wysiłek wojenny na kolejnym froncie. Tyle jeśli chodzi o północny wschód. Ale co działo się na południu? Najazdy Tatarów na polskie ziemie. Również ingerencja Lisowczyków w Siedmiogrodzie, co nie podobało się Turkom. Nie koniec tego. Kozacy, przecież poddani polskiego króla, wyprawiali się na terytoria tureckie, w pewnym momencie nawet paląc przedmieścia Konstantynopola. A przyznać trzeba, że w ślad za tymi działaniami szły postępki naszej magnaterii, która to z chęcią łupiła nie swoje terytoria. I nie zapominajmy w tym wszystkim o rosyjskim carze, który szeptał do tureckiego ucha o słabości Rzeczypospolitej, bo przecież obronił swój tron. A nade wszystko było jeszcze gospodarstwo mołdawskie, bo jeśli oglądaliście poprzednie moje filmy, to od czasów ostatnich Jagiellonów toczyliśmy spór o tamte terytoria z Turcją. I tak, do pierwszych poważniejszych starć na froncie południowym z Turcją dochodzi w roku 1617, ale też szybko zostaje podpisany tam pokój, który jednak długo nie przetrwa. Zakłóci go uderzenie tureckiego lennika na arcyksięstwo austriackie. W tym momencie moglibyście pomyśleć, ale jakie to ma w ogóle znaczenie? Ma duże, gdyż Wiedeń po raz pierwszy w tamtym okresie czasu zostaje oblężony przez siły sprzyjające Turkom. A co bardzo ważne, to nasz król Zygmunt III Waza pomoże Habsburgom, czyli wrogom Osmanów. To rzecz pierwsza, wysyłając tam nasze ochotnicze, lekkie oddziały jazdy, które przyczynią się do odblokowania Wiednia. Rzecz druga. Nasz monarcha zgadza się na werbunek żołnierzy do armii Habsburgów na terenie naszego kraju. W tym momencie wystarczyła już tylko mała iskra, aby płomień zapłonął, a przyczynił się do tego dowódca armii Siedmiogrodu, wysyłając list do sułtana, oskarżając Rzeczpospolitą o pomoc w walce z Imperium Osmańskim, równocześnie zachęcając tą militarną potęgę do wojny z naszym krajem. A młody Osman II długo nie czeka i zarządza wyprawę wojenną przeciwko Rzeczypospolitej obojga narodów.
W roku 1620 dochodzi do bitwy pod Cecorą, gdzie śmierć ponosi sam hetman na skutek błędnych decyzji dowódczych, a drugi z głównodowodzących, koniec Polski, dostaje się do niewoli tureckiej. Zatem katastrofa, na którą trzeba koniecznie przeciwdziałać. Nasz kraj wciąż jest wydolnym państwem i postanawia wystawić naprawdę potężną armię. Na głównego dowódcę po śmierci Żółkiewskiego zostanie wyznaczony Jan Karol Chodkiewicz. Myślę, że bardzo dobrze też Wam znany już z przebiegu dotychczasowych działań wojennych ze Szwecją, a u jego boku stanie Stanisław Lubomirski i sam królewicz Władysław Waza. Armia Rzeczypospolitej, która we wrześniu roku 1621 zgromadziła się pod Chocimiem, była dwukrotnie lub trzykrotnie mniej liczna od sił tureckich, bardzo potężnych sił Osmanów, gdzie znane nam dzisiaj liczby mówią o ilości 100 do 150 tysięcy wojsk tureckich i około 40 do 50 tysięcy naszych wojsk. Ale w ostatniej dekadzie sierpnia mamy do czynienia z uderzeniem szwedzkim na Inflanty, bo tuż przed wydarzeniami w Bitwie Chocimskiej dochodzi do oblężenia Rygi, gdyż Szwedzi wykorzystują zaangażowanie niemal wszystkich sił Rzeczypospolitej na południu. A Radziwiłł na północy miał zbyt skąpe siły, by przyjść z pomocą obleganej Rydze, która również we wrześniu w końcu podda się Szwedom. Wróćmy jednak na południowe kresy Rzeczypospolitej. Ja w dzisiejszej mojej opowieści wspomnę tylko o pewnym wycinku starcia pod Chocimiem dotyczący Uzarii. Pierwszy epizod z jej udziałem miał miejsce jeszcze przed największym uderzeniem Turków, zaraz po przybyciu ich wojska na miejsce bitwy. Naiwny Osman, zaraz po dotarciu tam jego wojsk, nakazał uderzyć na nasze zgromadzone tam siły, a głównie na kozaków, którzy to podczas tych starć odznaczyli się dużą walecznością i bardzo wysokim morale. Zatem janczarzy atakują ich wściekle, ale gdy do uderzenia przyłącza się turecka jazda, zaczynają się cofać. W porę jednak nadchodzą posiłki, które kontratakują janczarów w postaci piechoty oraz usarii, która znienacka uderza w bok rozpędzonej jazdy tureckiej i roznosi ją w pył. W zasadzie mogę powiedzieć, iż był to pierwszy skirmisz, który przeciągnął się aż do zmierzchu. Kolejnych parę dni to przede wszystkim silne uderzenia tureckie, głównie na tabor kozacki, które nie przynoszą żadnego rozstrzygającego rezultatu, gdzie moim zdaniem najważniejsze wydarzenia rozegrały się parę dni później, 7 września, a wynik uderzenia usarskiego wpłynął na cały przebieg tej bitwy. Zaczęło się to wszystko od bardzo solidnego ostrzału armatniego w wykonaniu Turków, który po raz kolejny był skierowany na tabor kozacki. Po kanonadzie ruszyła piechota oraz feudalne oddziały nieregularnej jazdy tureckiej z Pachizji, ale kozacki opór wcale nie osłabł i walki trwały tam aż 5 godzin. Widząc to, nasz przeciwnik podejmuje inną akcję, uderzając w innym miejscu, gdzie zaskakują śpiących żołnierzy skrzydła litewskiego i samego pułku Władysława, co kończy się rzezią i niewolnictwem znajdujących się tam naszych oddziałów, a także zacznie zagrażać głównemu szańcowi trzonu naszej armii. Na szczęście jednak wtedy mamy Chodkiewicza, który orientuje się w zaistniałym niebezpieczeństwie, natychmiast przeciwdziała. Najpierw posyłając tam do walki lekkich kozaków, co skutecznie odrzuca Turków. Ale nieprzyjaciel wcale nie rezygnuje, ponieważ widzi doskonałą sytuację do przechylenia szali zwycięstwa na swoją korzyść. Jeszcze tego samego dnia wysyła tam swoje nowe, świeże oddziały osmańskie, pakując się w przygotowaną przez Chodkiewicza zasadzkę. Nasz sprawny hetman zdążył ukryć za głównym wałem piechotę, a za litewską bramą śmiertelnie groźną usarię. Turcy, przedostając się szybko na nasze szańce,
nagle zostają zaskoczeni przez polskich żołnierzy, a konkretnie piechotę, która zasypuje ich ogniem z muszkietów. To wiąże czoło tureckie, a z boku atakuje nasza jazda. Dodatkowo są tam wtedy nasze wyborowe chorągwie pod wodzą Sieniawskiego, Zienowicza, Opalińskiego, Rudominy oraz Sapiechy. Ilość rozpędzonych jeźdźców to 1000 husarzy, a całym uderzeniem osobiście poprowadził sam Chodkiewicz. Ale nie myślcie sobie, że to zwycięstwo w tamtym newralgicznym momencie bitwy przyszło nam łatwo. W każdym razie padło tam 500 Turków, prawie 100 Polaków i około 30 do 40 towarzyszy husarskich. Na domiar złego poległ tam szwagier Chodkiewicza, który zmarł zaraz po bitwie na skutek bardzo ciężkich ran. Turcy zostali rozgromieni i rzucili się do ucieczki, a pogoniła ich nasza husaria, gdzie dopiero aż wieczorem Chodkiewicz dał znak do odwrotu. Hetman nocą nie decyduje się na walną bitwę, a już następnego dnia rusza wielkie natarcie tureckie, gdzie śmierć ponosi ich wielki wódz Karakasz. I znów polski kontratak okazuje się skuteczny. Powoli sytuacja zaczynała być krytyczna tak naprawdę dla obu stron z racji dezercji, wyczerpania, braku odpowiedniej aprowizacji, upadku morale i wcześniej śmierci Karakasza w obozie tureckim, a już niedługo umrze nasz hetman Chodkiewicz 24 września. Te liczne słabości, które z biegiem przeciągającej się bitwy na wyniszczenie wkrótce skłonią obie strony do zawarcia jednak pokojowego rozwiązania, co tak naprawdę pokazało nam, iż obie armie w tamtym czasie pod Chocimiem były dla siebie równorzędnym przeciwnikiem i dalsza kontynuacja walki dla obu stron nie miała już większego sensu. Głównymi decyzjami pokojowymi było to, iż Polacy zobowiązali się kontrolować kozaków i nie dopuszczać do najazdów na Turcję. W zamian za to Osmanowie mieli powstrzymywać Tatarów od najazdów na Polskę. Granicą Rzeczypospolitej nadal pozostał Dniestr, a na ten moment ekspansja turecka została zahamowana. I oczywiście było to bardzo istotne, ponieważ Rzeczpospolita obojga narodów na północy była przecież zagrożona przez agresywną Szwecję. Po raz kolejny dziękuję Wam, że byliście ze mną i wysłuchaliście kolejnej historycznej opowieści związanej z husarią. Liczę też jak zawsze na Wasze subskrypcje, udostępnienia i kciuki. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Hejo!